Dzień dobry Państwu. Będziemy dzisiaj mówili o współpracy brytyjskiego i polskiego wywiadu wojskowego i o tym, jak to się stało, że Polacy jako pierwsi złamali szyfry maszynowe na początku trzeciej, w zasadzie czwartej dekady XX wieku. Musimy rozpocząć tę naszą historię w roku 1918, kiedy Ignacy Jan Paderewski podróżował na pokładzie brytyjskiego krążownika Concorde do Gdańska i w Kopenhadze dosiadł się do niego przedstawiciel brytyjski, tamtejszy attaché wojskowy, wyznaczony na szefa misji wojskowej, pułkownik Harry Herschel Wade. Przybyli najpierw do Gdańska w okresie Świąt Bożego Narodzenia w 1918 roku. 27, 6 i 7 grudnia byli w Poznaniu, to właśnie wtedy wybuchło Powstanie Wielkopolskie, a 2 dni później ruszyli do Warszawy i 1 stycznia 1919 roku witała ich Warszawa. Ignacy Jan Paderewski został 2 tygodnie później premierem rządu Rzeczypospolitej, natomiast pułkownik Wade był przewodniczącym, był szefem brytyjskiej misji wojskowej i jako taki spotkał się z wodzem naczelnym i naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim, który skierował go do sztabu generalnego, aby tam zapoznano go z wszelkimi możliwymi dokumentami wojskowymi. Z jednej strony liczono na pomoc brytyjską w dozbrojeniu Wojska Polskiego, które się wtedy tworzyło, a z drugiej strony Józefowi Piłsudskiemu zależało na tym, aby za pośrednictwem pułkownika Wade'a poinformować Brytyjczyków o największym zagrożeniu dla Polski, które nadciągało nie ze strony Niemiec, które były pokonane w Wielkiej Wojnie, ale ze strony bolszewickiej Rosji. I stąd już od początku 1919 roku z Warszawy do Londynu zaczęły płynąć informacje, które były przekazywane do Department Military Intelligence, czyli kierownictwa wywiadu wojskowego, do General Staff, Imperial Staff, do War Office i Foreign Office w Londynie, a także do misji brytyjskiej w Paryżu. Wśród tych dokumentów, i to dziwiło pułkownika Wade'a, były niezwykle precyzyjne i szczegółowe informacje o tym, co się dzieje na wschodzie, co się dzieje w bolszewickiej Rosji. Myślę, że nie potrafił sobie tego wtedy jeszcze wytłumaczyć, zresztą jego misja trwała dosyć krótko, do kwietnia 19 roku, ale wynikało to z tego, że Polacy bardzo sprawnie, bardzo szybko, już w pierwszych miesiącach niepodległości zorganizowali system nasłuchu radiowego i monitorowali ruch radiowy wszystkich państw okalających Polskę. A więc i Niemiec, i Rosji, i Czechosłowacji, i Ukrainy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Z czego to się brało? Otóż w Wielkiej Wojnie wielkie 3 mocarstwa zaborcze zostały pokonane, Austro-Węgry, Niemcy i Rosja. Pękły w nich systemy tak zwanych czarnych gabinetów, Black Chamber, oraz system tak zwany Radio Intelligence, czyli radiowywiad. I na przykład czołowy kryptoanalityk dawnej carskiej Rosji Ernest Konstantin Fetterlein trafił do brytyjskiego wywiadu i łamał szyfry dalej bolszewickie i rosyjskie. Herman Pokorny trafił do wywiadu generała Denikina, a potem generała Wrangla na Krymie. Natomiast szefem polskiego wywiadu wojskowego został pułkownik, wtedy jeszcze major Bołdesku Karol, który był szefem radiowywiadu państw centralnych na froncie wschodnim w czasie I wojny światowej, a więc doskonale wiedział, jak jest zorganizowana sieć radiowa rosyjska, bolszewicka i Białej Rosji, i oczywiście jak funkcjonują szyfry. Z tym był pewien kłopot i dopiero możemy powiedzieć, że w sierpniu 1919 roku jeden z polskich oficerów, późniejszy as nasz kryptografii,
Jan Kowalewski złamał pierwsze rosyjskie szyfry. Oczywiście o tych wszystkich sprawach nikt nie mówił, nie informowało się oficjalnie. Można było podawać skutki rozpoznania radiowego, skutki złamania szyfrów, natomiast nikt nie ujawniał samego faktu prowadzenia radiowywiadu i kryptoanalizy. Były to najtajniejsze informacje, zresztą Winston Churchill ujawnił je dopiero wiele lat po I wojnie światowej, opisując dokonania brytyjskiego pokoju numer 40, room number 40. Jak to się stało i co było dalej? Otóż o ile najpierw pułkownik Wade, a potem generał Adrien Carton de Wayard byli informowani jako szefowie brytyjskiej misji wojskowej o dokonaniach Polaków, o tyle nie mówiono im oczywiście, o czym wspominałem, że no prowadzimy bardzo intensywną pracę o charakterze kryptoanalitycznym. I brytyjska misja, chcąc wysądować, czy Polacy rzeczywiście prowadzą pracę w zakresie kryptoanalizy, zwróciła się w grudniu 1919 roku do Polskiego Sztabu Generalnego, czy Polacy przechwytują komunikaty radiowe Białej Floty Czarnomorskiej, czyli Floty Czarnomorskiej Białej Rosji generała Denikina tam nad Morzem Czarnym. No i odpowiedź oczywiście Polskiego Sztabu Generalnego była taka niezwykle stonowana. Stwierdzono, że nie należy informować Brytyjczyków o tym, co w zakresie kryptoanalizy robimy. Trzeba tylko powiedzieć, że o ile takie komunikaty nasz radiowywiad przejmie, no to wtedy zostaną one przedstawione i dostarczone do brytyjskiej misji wojskowej. Ale już pół roku później, w lipcu i sierpniu 1920 roku, można powiedzieć, że no, Brytyjczycy uzyskali pełen wgląd w prace w tym zakresie prowadzone i między innymi generał Percy Redcliffe, który przybył z brytyjskim dyplomatem Lordem Edwardem Vincentem D'Abernonem do Warszawy w sierpniu 1920 roku, w swoim raporcie napisał, że polski wywiad pod każdym względem jest bardzo dobry, znacznie wspomagany przez systematyczne przechwytywanie rosyjskich wiadomości, które ujawniały intencje wroga z niezwykłą przejrzystością. I chociaż jego szyfr wroga oczywiście, był często zmieniany, nie stanowił on trudności dla polskich ekspertów, którzy rozpracowywali go w kilka godzin po jego pojawieniu się. No, nie znał generał Redcliffe największej naszej tajemnicy. Otóż polegała ona na tym, że te szyfry rosyjskie, rozwiązywane, nowe klucze szyfrowe w ciągu kilku godzin, były poddawane atakowi nie tylko lingwistycznemu, ale również matematycznemu, ponieważ od roku 1919, kiedy Jan Kowalewski złamał te pierwsze klucze, w momencie, kiedy napotkał na znaczne problemy z ich rozwiązaniem, udał się na Wydział Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego i zaangażował do pracy profesorów matematyki z Warszawy i z Lwowa, którzy oprócz ataku językowego przypuścili również matematyczny atak na szyfry, próbując stworzyć algorytmy i rozwiązywać te algorytmy, i dzięki temu te szyfry były odczytywane i łamane z tak niezwykłą prędkością. Możemy powiedzieć, że w okresie wojny z bolszewicką Rosją, 1,5 roku, od sierpnia 19 roku aż do końca 20, polski radiowywiad przejął ponad 4,5 tysiąca szyfrogramów politycznych, dyplomatycznych i wojskowych, z których w tej chwili udokumentowanych mam około 2,5 tysiąca odczytanych i to jest ponad 100 złamanych
kluczy szyfrowych. Oprócz tego szyfry ukraińskie, Białej Rosji, denikinowskie, czechosłowackie, a także niemieckie. Otóż w czasie trzeciego powstania śląskiego wspomniany Jan Kowalewski został szefem wywiadu wojskowego polskiego dowództwa powstania w 1921 roku i dzięki uzyskanym od Francuzów kluczom czy metodom łamania tak zwanych niemieckich szyfrów transpozycyjnych, czyli podwójnych zmienników, one były podwójnie przekształcane, można było odczytywać korespondencję niemieckiej Reichswehry. No i okazuje się, że mimo poinformowania Brytyjczyków, poinformowania Francuzów, bliższa współpraca w zakresie radiowywiadu jednak była prowadzona już po ukształtowaniu i ustaleniu granic Rzeczypospolitej w latach 20. właśnie z wywiadem francuskim. I Francuzi dostarczali nam najrozmaitsze elementy do łamania szyfrów niemieckich. To się nagle skończyło w połowie lat 20., około 25 roku, ponieważ okazało się, że Niemcy wprowadzili zupełnie nowe metody szyfrowania, wobec których Polacy okazali się bezradni. W tym czasie były już wybudowane 3 nowe radiostacje nasłuchowe w Krzesławicach koło Krakowa, w Starogardzie Gdańskim oraz w Poznaniu. Te radiostacje dostarczały ogromny materiał nasłuchowy, ale system szyfrowania pozostawał niezmienny. Sugerowano, że Niemcy wprowadzili szyfrowanie maszynowe. Od szefa sekcji dekryptażu, ona się dlatego nazywała sekcja D, dekryptaż, we francuskim Deuxième Bureau, czyli oddziale drugim wywiadowczym francuskiego sztabu, kierował tą sekcją kapitan Gustave Bertrand. Polacy otrzymali nieco informacji. Po pierwsze, że ta nowa maszyna używana przez Niemcy do szyfrowania w Reichswehrze nazywa się Enigma, została wynaleziona przez holenderskiego inżyniera Scharbiusa i opatentowana jako handlowe urządzenie, ale również zdobyli dzięki pozyskanej agenturze w centrali szyfrowej niemieckiej Schifferstelle pewne materiały, mianowicie tabele kluczy, ustawienia początkowe bębenków, no i szereg jeszcze innych informacji. I to wszystko otrzymało w końcu lat 20. Polskie Biuro Szyfrów. W związku z tym na Uniwersytecie w Poznaniu, dzięki kontaktom profesora Stefana Mazurkiewicza, który łamał bolszewickie szyfry w 20 roku, nawiązano kontakt z dyrektorem Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Poznańskiego, profesorem Zdzisławem Krygowskim, i dla szczególnie zdolnych studentów zorganizowano tam kurs kryptograficzny. Ten kurs trwał około pół roku. Rozpoczynano oczywiście od łamania niemieckich szyfrów transpozycyjnych, poddając je temu podwójnemu atakowi lingwistycznemu i matematycznemu. Po roku kurs się zakończył. Jeden z jego prymusów, Marian Rejewski, wyjechał jeszcze na rok do Getyngi, gdzie studiował statystykę matematyczną, ale już w roku 1931 w zasadzie postanowiono rozbudować warszawską część biura szyfrów, tę część, która zajmowała się szyframi niemieckimi. Nazywało się to BS4, BC4, i w tej sekcji w 1932 roku na początku zostali zatrudnieni ci absolwenci matematyki z Uniwersytetu Poznańskiego. Otrzymali oni wszystkie materiały, jakie zdobył francuski wywiad wojskowy,
No i to, co było najtrudniejsze do dokonania, to trzeba było ustalić wewnętrzne połączenia dwóch stron bębenków liter, połączenia liter na dwóch stronach, ponieważ dzięki agenturze znano kolejność ustawienia bębenków, ustawienia początkowego liter w ramach bębenków w maszynie, a także ustawienia tak zwanej centralki wtyczkowej na czole maszyny szyfrującej Enigma. No i dzięki temu Marian Rejewski stworzył takie równania permutacyjne, które pozwoliły mu, dzięki również materiałom agenturalnym, odtworzyć kolejno układ wewnętrznych połączeń w tych trzech bębenkach szyfrowych. To się wszystko działo w 1932 roku, a więc 90 lat temu, i możemy powiedzieć, że obchodzimy w tej chwili w grudniu rocznicę pierwszego, no użyłbym takiego słowa nietypowego, pierwszego przełamania Enigmy. Dlaczego tak powiedziałem? Otóż Enigmy nie można było złamać raz na zawsze i ostatecznie. Enigmę trzeba było łamać za każdym razem wraz z nowym ustawieniem kolejności bębenków, kolejności ustawienia początkowego tych bębenków, a także ustawienia wtyczek w centralce. To za każdym razem się to zmieniało. Oczywiście potrzebny był ten sam, zastosowany po raz pierwszy przez Polaków w 1919 i 20 roku, podwójny atak na szyfry. Z jednej strony lingwistyczny, a z drugiej strony matematyczny. Nikt tego wcześniej przed Polakami nie dokonał. No i tutaj, jeśli chodzi o atak lingwistyczny, wykorzystano błędy, rutynowe błędy popełniane przez Niemców, mianowicie typowe zwroty, na przykład w życzeniach świątecznych z okazji świąt Bożego Narodzenia, prawda? Herzliche Wünsche oczywiście przesyłano i Weihnachtszeit, prawda, czyli okres Bożego Narodzenia był tutaj niezwykle istotny, a także z jednej z przechwyconych depesz ze szkoły radiotelegrafistów porównano depeszę, jaką nadawał w 1917 roku szef BS4 Maksymilian Ciężki, a nadawał depeszę ćwiczebną, która brzmiała po niemiecku Wann wurde Fryderyk der Grosse geboren, czyli kiedy urodził się Fryderyk Wielki, bo oczywiście dla rutynowego Niemca każdy żołnierz musi wiedzieć, kiedy się Fryderyk Wielki urodził. No i kiedy podstawiano te teksty przechwycone bądź w okresie świąt Bożego Narodzenia, bądź wysyłane ze szkoły radiotelegraficznej, znając ustawienia początkowe dzięki materiałom agenturalnym dostarczonym przez kapitana Gustawa Bertranda, po raz pierwszy w grudniu i na początku 1930 roku zaczęto czytać, zaczęto odczytywać niemieckie szyfry maszynowe Enigmy. No i tak działo się aż do roku 1938, kiedy Niemcy wprowadzili dwa dodatkowe bębenki i do maszyny wstawiano 3 spośród tychże 5 bębenków. Do tej pory zmieniano tylko kolejność 3, a w tej chwili była to dowolna kolejność 3, ale z 5 bębenków. Co jeszcze trzeba dodać? Cóż się stało w tych kilku latach od 1932 do 1939 roku? Po pierwsze, Polacy skonstruowali, a w zasadzie zrekonstruowali 15 egzemplarzy Enigm z bębenkami, z całym ich wyposażeniem, z centralkami i tym wszystkim, co tworzyło tą integralną maszynę szyfrującą. Stworzyli tak zwane cyklotrony do ustalania położenia początkowego. Stworzyli dodatkowo tak zwaną bombę kryptograficzną, która polegała na tym, z tym wiąże się zresztą pewna anegdota, że panowie byli na lodach w kawiarni i na 4 kulkach lodów położono również 5. i taka porcja
5 kulek lodów nazywała się bombą i taka bomba kryptograficzna, zasugerowana jej nazwa, pochodzi od 5 tych kulek lodów, a potem 5 zblokowanych enigm. Później bomby kryptograficzne w Bletchley Park tworzone przez Turinga zawierały ogromną ilość maszyn szyfrujących enigmy, ale tutaj było ich stać tylko na zblokowanie tychże 5. No i jeszcze jeden z kryptoanalityków, bo oprócz Mariana Rejewskiego był to Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. No i ten ostatni opracował tak zwane płachty Zygalskiego, dziurkowane płachty ogromne, które również pozwalały ustalić te wszystkie elementy początkowe, wyjściowe ustawienia maszyny każdego dnia. I tak jak powiedziałem, Polacy czytali aż do jesieni 1938 roku niemiecką korespondencję szyfrową, maszynową, ale po wprowadzeniu tych 2 nowych bębenków wszystko się, można powiedzieć, przyblokowało, spowolniło, zacięło. Czytywano tylko szyfry Gestapo, dlatego że oni używali starych wersji jeszcze enigm i w związku z tym, a także w związku z perspektywą wybuchu wojny, której się Polacy spodziewali z jednej strony hitlerowskich Niemiec, a z drugiej strony bolszewickiej Rosji, zapadła decyzja w najwyższym kierownictwie wojskowym Polski, aby podzielić się tymi polskimi osiągnięciami z naszymi sojusznikami. I w lipcu 1939 roku w Warszawie, najpierw w sztabie generalnym na Placu Saskim, a więc w centrum Warszawy, tam gdzie istnieje Grób Nieznanego Żołnierza, odbyła się pierwsza konferencja, na której Polacy ujawnili tę tajemnicę, ale Brytyjczycy nie potrafili uwierzyć w to. Następnego dnia zabrano ich pod Warszawę do Pyr, do lasu, do ośrodka Wicher, gdzie na ogrodzonym terenie była wysuwana wielometrowa radiostacja oraz pomieszczenia biurowe i na bieżąco przejęto jedną z depesz i poddano ją dekryptażowi. Wówczas 2 przedstawiciele brytyjscy, Alexander Alistair Denniston, a więc bohater pokoju Room Number 40 i odszyfrowania telegramu Zimmermana oraz Dylan Knox, po prostu nie mogli uwierzyć w to, co zobaczyli. Nie mogli uwierzyć, ponieważ sami nie wpadli na pomysł, aby poddać szyfry podwójnemu atakowi, lingwistycznemu i matematycznemu. Dokonali tego polscy matematycy, dokonali tego pod wpływem polskich profesorów matematyki, którzy już w roku 1919 łamali rosyjskie szyfry. Przekazanie całego kompletu, a więc i maszyny szyfrującej Enigma, i cyklotronu, i bomby, i płacht Zygalskiego, umożliwiło Brytyjczykom, jak również Francuzom, stworzenie bardzo wydajnych ośrodków kryptoanalizy, szczególnie brytyjskiego w Bletchley Park. A Winston Churchill, podsumowując działanie tego ośrodka, powiedział, że było to jego najcenniejsze źródło informacji o nieprzyjacielu w czasie II wojny światowej. To również ten gest, ten akt przez Polaków dokonany w 1939 roku pozwolił zaoszczędzić wiele istnień ludzkich i skrócić trwanie II wojny światowej. Wygrać wiele bitew, i tę w Wielkiej Brytanii, tę powietrzną, i w Afryce bitwę o Atlantyk, a także podczas lądowania w Normandii. Możemy powiedzieć, że był to nasz jeden z najcenniejszych wkładów w zwycięstwo aliantów w II wojnie światowej. I na koniec, jeśli można, to krótki epilog. W 2005 roku obchodziliśmy w Bydgoszczy 100. rocznicę urodzin Mariana Rejewskiego, a więc tego głównego bohatera złamania Enigmy. I tam na tej konferencji obecny był profesor David Kahn, autor wspaniałej pracy The Codebreakers, łamacze kodów. I profesorem Kahnem rozmawiałem o tym,
jak łamaliśmy szyfry w 20 roku, mówiąc o tej podwójnej metodzie lingwistycznej i matematycznej. I on wówczas jako puentę tej rozmowy powiedział, że Polacy mają szczególną zdolność do łamania szyfrów. Po pierwsze, ich kraj leży na skrzyżowaniu kultur, narodów, języków. Poza tym Rzeczpospolita dawna była krajem wielu narodów i wielu języków. Poddani byliśmy wiele set lat germanizacji, rusyfikacji i łamali te szyfry ludzie, którzy potrafili pisać, mówić, liczyć i myśleć w obcych językach. Po drugie, w Polsce na wysokim poziomie stoi nauka matematyki. I to jest jeden z następnych fundamentów łamania szyfrów, bo matematyka to logika. Pytam profesora Kana, a jaki trzeci ten element jest istotny? A on odpowiada muzyka, ponieważ muzyka to kwestia wyobraźni. Dziękuję bardzo.